Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu Mitsubishi Eclipse Cross. Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Starion, Mitsubishi 3000 GT, czy wreszcie Mitsubishi Eclipse. Gdybym miał wymieniać najbardziej znane sportowe modele Mitsubishi, to wymieniłbym właśnie te 4 modele. Gdybym miał w ogóle wymienić najbardziej znane modele Mitsubishi w Europie, to myślę, że w top 3 byłby właśnie Lancer i Eclipse. Pierwszy to oczywiście król rajdów, a drugi król tuningów. No może z tymi tuningami to trochę przesadzam, ale Eclipse wygląda na dużo droższe i szybsze auto niż jest w rzeczywistości, a przez to był dość popularnym autem. Niewątpliwie obecność w filmie Szybcy i Wściekli dodatkowo przyczyniła się do jego popularności. Od zawsze wyglądał rasowo i budził na ulicy duże zainteresowanie. Niestety, jego produkcja skończyła się w 2011 roku. Dlatego też bardzo ucieszyłem się, gdy Japończycy ogłosili, że od 2018 roku do produkcji trafia nowe Mitsubishi Eclipse. Niestety nie dosłyszałem, że ma to być Eclipse Cross, czyli SUV, czy tam crossover. Ale muszę im przyznać, że auto, podobnie jak stary, sportowy Eclipse, również robi zamieszanie na drodze, ze względu na niecodzienny wygląd. Mocno kanciaste, z dużą ilością trójkątnych kształtów i z podwójnym spoilerem na klapie, a raczej z dodatkowym załamaniem na tylnej klapie. Eclipse Cross wygląda futurystycznie, ale linia nadwozia jest bardzo spójna z całym projektem, a moim zdaniem to duży plus. Inna kwestia, czy ten tył jest ładny. No, mi osobiście się nie podoba, ale to przecież kwestia gustu. I tak jeszcze wracając do tej podwójnej klapy, to ma ona swoje minusy. Bo na przykład wycieraczka oczywiście sięga tylko na górnej części, więc dolna podczas deszczu jest ciągle brudna, a widoczność do tyłu jest kiepska. Zwłaszcza jak ktoś jest niskiego wzrostu. Jeszcze zanim zajrzymy do bagażnika, to taka ciekawostka. Czy wiecie, że Eclipse Cross jest na tej samej płycie podłogowej, co dłuższy o 29 cm Outlander? Oba auta mają ten sam rozstaw osi 2670 mm. Również ASX ma ten sam rozstaw osi, który zresztą jest tylko o 40 mm krótszy od Eclipse Crossa. W takim razie pora zajrzeć do bagażnika. Minimalnie krótszy ASX miał kufer o pojemności 406 litrów, a Eclipse Cross ma o dziwo mniejszy bagażnik, bo 374 litry. Co prawda tylko 30 litrów, ale przecież to auto jest większe z zewnątrz. Ale Eclipse Cross ma przewagę nad ASX-em w postaci regulowanego tylnego oparcia, a także przesuwnej tylnej kanapy. W ten sposób bagażnik możemy znacznie zwiększyć. Oczywiście można też położyć kanapę, ale powierzchnia wtedy niestety nie będzie płaska. Pod podłogą znajdziemy sporą przestrzeń na drobiazgi, którą pewnie gdybyśmy wyjęli, to bagażnik byłby znacznie ustawniejszy. Po bokach są małe przegródki, a ja znalazłem jeden dodatkowy haczyk na zakupy. Tak jak mówiłem wcześniej, płyta podłogowa jest ta sama co w Outlanderze, więc miejsca jest naprawdę w kabinie sporo. Ja się bez problemu zmieściłem, a mam 186 cm wzrostu i mam miejsce zarówno na głowę, jak i na nogi. Dodatkowo, tak jak już mówiłem, kanapa jest przesuwna, a także ma regulowane oparcie. Pod względem komfortu jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Mamy też podłokietnik z 2 miejscami na napoje, podgrzewanie tylnej kanapy, a także gniazdo pod zapalniczkę. Zabrakło tylko oddzielnych nawiewów. Z przodu w testowanym egzemplarzu witają nas w pełni elektryczne fotele, a także kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach. Szkoda tylko, że podłokietnik nie ma żadnej regulacji. Pomimo iż Eclipse Cross bazuje na płycie podłogowej ASX-a czy Outlandera, to jest to zupełnie nowy projekt, co potwierdza tylko wnętrze, które jest całkowicie nowe. W Eclipse Crossie producent postawił na nowoczesny projekt deski, gdzie na górze mamy przyczepiony ekran, a nie jest on wkomponowany w deskę, tak jak w pozostałych modelach. W sumie jedyny element wspólny to kierownica, która swoją drogą nie jest zbyt piękna. Zresztą również jakość materiałów jest przeciętna. Niemal wszystko jest twarde, nieprzyjemne w dotyku, a część plastików lekko skrzypi. Na domiar złego, skóra na siedzisku zaczyna się już dość mocno odkształcać, a lakier Piano Black na tunelu środkowym rysuje się od samego patrzenia. W aucie, które ma być crossoverem czy tam SUV-em, czyli takim autem rekreacyjnym, materiały moim zdaniem powinny być dużo bardziej wytrzymałe. Wróćmy do ekranu na szczycie deski rozdzielczej, który również jest nowością. Po pierwsze, mamy nową obsługę, gdzie poza dotykiem możemy również obsługiwać ten ekran za pomocą tego touchpada. Podczas jazdy jest to jednak mało wygodne, więc lepiej już dotykać ekran. Sam ekran ma dobrą reakcję na dotyk i dosłownie minimalne opóźnienie przy włączaniu kolejnych funkcji. Minusem dla niektórych może być fakt, że auto nie ma nawigacji. Ta dopiero jest jak podłączymy smartfona, więc Mitsubishi tutaj akurat poszło z duchem czasu. Drugi mały ekran znalazł się pomiędzy klasycznymi zegarami, gdzie mamy komputer pokładowy samochodu. Szkoda, że obsługa nie jest z poziomu kierownicy, tylko z przycisków na desce. W ogóle muszę w tym miejscu pochwalić Eclipse Crossa za wyposażenie, bo w standardzie, nawet w najtańszej odmianie, jest na przykład tempomat, automatyczna klimatyzacja, radio z MP3, podgrzewane przednie fotele,
kamera cofania, zestaw głośno mówiący z Bluetooth czy złącze USB. Przyznacie, że naprawdę nieźle jak na podstawę. Pod względem praktycznym w Eclipse Crossie na dole deski rozdzielczej mamy miejsce idealne na telefon, w tunelu środkowym mamy 2 miejsca na napoje, a w podłokietniku zamykany schowek. W drzwiach zmieścimy dużą wodę, a przed pasażerem jest oczywiście największy zamykany schowek. Dobra, pora zajrzeć pod maskę. Mitsubishi już przyzwyczaiło nas do tego, że w nowych modelach w Polsce nie mamy za dużo jednostek do wyboru. W ASX-ie jest to jeden silnik, w Outlanderze jest to jeden silnik, plus wersja hybrydowa oparta o ten sam silnik i nie zgadniecie, ile silników dostępnych jest w Eclipse Crossie. Dokładnie tak. Jeden. Jeden, ale za to jaki? O ile wymienieni wcześniej terenowi bracia mają jednostki wolnossące, tak Eclipse Cross dostał zupełnie nowy silnik benzynowy z turbo. Jest to 4-cylindrowa jednostka 1.5 turbo o mocy 163 koni i w momencie 250 Nm dostępnych już od 1800 obrotów. Od 0 do 100 katalogowo Eclipse Cross powinien przyspieszać w 10,4 sekundy, co jest dość przeciętnym wynikiem, ale ja bez problemu zrobiłem powtarzalne 9,1 sekundy. Niezła różnica, prawda? Naprawdę z miejsca auto jest bardzo żwawe. Zresztą podczas wyprzedzania również nie ma lipy, a pomaga nam w tym automatyczna przekładnia. W podstawie mamy oczywiście manual o 6 przełożeniach, a w opcji jest wersja z automatem. Jest to bezstopniowy automat CVT, co dla niektórych będzie zaletą, a dla innych wadą. No ten rodzaj skrzyni jest specyficzny. Z jednej strony jest to idealna dla osób o takiej lekkiej nodze, wtedy mamy pełen komfort, brak szarpnięć i ciszę. Ale jak już nieco mocniej depniemy, to do naszych uszu dochodzi wycie. Chociaż akurat w Eclipse Crossie jest to jedno z najmniejszych wyć, jakie słyszałem w autach z CVT. Poważnie, jest zaskakująco dobrze. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podczas przyspieszania mieliśmy symulowane biegi, przez co niektórzy mogą się nawet nabrać, że to zwykła skrzynia. Druga ciekawostka to zobaczcie na te wielkie łopatki do zmiany biegów. Są w pełni metalowe i spokojnie mogą być w jakimś sportowym aucie. Może to jest właśnie nawiązanie do prawdziwego Eclipse'a? Eclipse Cross występuje też z 2 rodzajami napędu. Może być albo naprzód, albo z napędem na 4 koła. Ja testuję tą drugą opcję i jest to dołączony napęd, który występuje tylko z CVT. Niestety, nie da się wziąć 4x4 i manuala. Napęd działa naprawdę sprawnie i szybko dołącza tylną oś. Mamy też 3 ustawienia napędu. Automatyczny, na śnieg oraz na shooter. W zależności od naszego ustawienia moc jest inaczej rozkładana na poszczególne koła. Nie mówiłem jeszcze nic o spalaniu. Otóż w mieście cały czas moje spalanie oscylowało pomiędzy 9,5 a 10 litrów. W trasie przy 90 auto pali nieco ponad 7 litrów, a przy 140 12,5 litra. Takie średnie wyniki, ale pamiętajcie, że to benzynowy silnik turbo z automatem i napędem na 4 koła, więc też nie spodziewałem się znacznie mniejszych wartości. Jeśli chodzi o prowadzenie, to mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony auto jest naprawdę komfortowe, w moim odczuciu nawet bardziej niż Outlander czy ASX, ale przez to jest niepewne na zakrętach. Mocno się wychyla, a układ kierowniczy nie jest precyzyjny. A to moim zdaniem wielka szkoda, bowiem ten silnik kusi. Ale nie próbujcie, to nie jest Eclipse, to jest Eclipse Cross. Pora na cennik. W tym momencie najtańszy Eclipse Cross z silnikiem 1.5 turbo, 163 konie, napędem naprzód oraz manualną 6-stopniową przekładnią kosztuje 98 900 zł. Oczywiście w cenniku podstawowym. Najtańsza wersja 4x4, która tak jak już mówiłem występuje tylko z automatem CVT, to wydatek 134 990 zł. Dopłata do automatu to 8000 zł, tak samo jak i do napędu, kolejne 8000 zł. Tylko jak widzicie, nie z każdym wyposażeniem jest dostępne CVT, jak i napęd 4x4. Mitsubishi Eclipse Cross to dobre auto, ale moim zdaniem spóźnione o jakieś 5-7 lat. Ma co prawda krzykliwy i interesujący wygląd, ale czuć w środku, że to auto jest nieco stare i to pomimo, iż zadebiutowało niecałe 2 lata temu. Ale wszystkie modele Mitsubishi w tym momencie takie się wydają, archaiczne. To pewnie też jest jakiś sposób na klienta, co zresztą widać chociażby po sprzedaży ASX-a, który sprzedaje się świetnie, a przecież jest jeszcze bardziej archaiczny niż Eclipse Cross. Widocznie tego ludzie chcą, ale ja tam wciąż czekam na porządnego Lancera, Galanta czy chociażby Colta.